Zrobimy zaraz postój. Gdzieś pod drzewem to się można wyjąć pałatki. Teraz to już lepiej to przejść. Ale jednak zakładasz pałatkę. Na plecach. Jak długi ten postój? No, żeby założyć pałatki i się napić czegoś, jeśli chcesz. Ja to się nie powinien napić, ale... Taki deszczyk. Bardziej się spociłem poprzednim razem niż teraz zmokłem. Dobra, i to już będą chyba ostatnia faza, żeby wodę podgrzeć. Tylko podgrzewamy, czy chcesz zagotować? To jest ze strumienia? Tak. Gotowanie może trochę długo trwać. No właśnie. Trzeba to potem zagasić bez wody. Zjemy tu śmiecikami. Będziemy się musieli dowiedzieć, co to jest, bo na pewno po drugiej stronie tak nie wygląda. Tutaj się trochę oczyszcza, ale już wchodzimy i zacząłem czuć dym. To jest dym, tylko to jest daleko i to jest najprawdopodobniej kontrolowane, bo o tej porze roku tu nie ma pożarów naturalnych. No, Oni wypalają w październiku w kontrolowany sposób ściółkę i zbierają też gałęzie i wypalają. robota jako tako idzie. Coś się ruszyło. Ale jest w tym znacznie więcej roboty, nie wiem, niż my, a na pewno ja się spodziewałem, bo jest teren strasznie trudny i ciężko się jest dostać po materiał. Wszystko trzeba nosić pod górę. Po długich i mozolnych zmaganiach wreszcie udało mi się zrobić piłę, instruowany przez Rafała. Złożyć ją do kupy w taki sposób, że można coś nią uciąć. Mam nadzieję, że to się przyda później i że przyspieszy pracę w tej chwili, bo w tym momencie to czuję, jakbym stracił na to jakieś 1,5 godziny i rzeczywiście tyle to zeszło z tym. Oby było warto.
Więc po pierwszej nocy w moim szałasie A-frame, który stoi tam z tyłu, widzicie pozostałości po nim, okazało się, że no nie jest to o co mi chodziło. Jest po prostu jak trumna, nie za bardzo można się ruszyć, nie za bardzo można się poprawić, trzeba się położyć i leżeć tak całą noc nieruchomo najlepiej, a do tego nieuszczelniony wcale nie daje kompletnie żadnych korzyści ponad zwykłe lintu, które postanowiłem zbudować tutaj między tymi drzewami, które są w idealnej odległości, długości mojego tarpa, troszeczkę dłuższa od mojego tarpa. No trochę inna konstrukcja łóżka na 2 palach, nieco niżej, żeby mi tam nie podwiewało. Nie muszę być tak wysoko, nie chcę spać z łóżka w nocy. I zrobiłem sobie też półkę nocną. Tutaj widzicie mój sprzęt do nagrywania, apteczka i takie rzeczy. Nawet gazety sobie przyniosłem do poczytania, bo wiem, że później jak już się ze wszystkim uporam, to będzie trochę więcej czasu. Tutaj mam obok ubrania, od czasu do czasu pokapuję, więc są przykryte pałatką, koce i tak dalej. Także mam nadzieję, że to się sprawdzi o wiele lepiej i przynajmniej będę miał się jak ruszać, będę miał jak usiąść i jeżeli będzie padać, to będę mógł po prostu spędzać czas w swoim szałasie, nie tylko leżeć jak w trumnie. Zobaczmy, co tu masz w środku. Kurde. Bałagan. Ale nawet masz miejsce sporo na głowę. Masz więcej miejsca na głowę niż ja. No można usiąść i się przebrać. Szanowni radiosłuchacze, jest 15 dzień naszej wyprawy, 27 października. Szymon rozbił sobie lintu z olejowanego płótna. Ja mam chatkę z kory. Całą noc padał deszcz. Ciekło tu coś? Tutaj nie, ale jak się... No nie jest tu za szeroki tarp, tak jest za ciężki. Także tam z tyłu mam trochę mało miejsca. Jak zepchnę sobie kot za daleko, to potrafi mi wystawać poza tarp. Albo masz z przodu wystarczająco miejsca, albo z tyłu z tym tarpem. No nie ma kompromisu. A moja chatka z kory, jak to chatki z kory, jest wodoszczelna, dopóki deszcz nie pada. Więc w nocy zaczęło mi kapać na nos, na nogę i na książki. Podwiesiłem sobie, co tam miałem, potem znowu zaczęło przez to kapać. Ale ciuchy mam suche i koc jest suchy w 70%. Można więc uznać, że chatka działa, tylko nie do końca. Dzisiaj będę ją więcej obkładał korą. Miejmy nadzieję, że będzie działała w 99%. Ja też muszę sobie jakieś poprawki wprowadzić, też korą prawdopodobnie. Zrobię sobie taki dystansownik od tego, żeby ten koc tam jak spada, albo żeby w ogóle nie spadał, tylko żeby się zatrzymywał na korze. Żebym nie musiał za każdym razem, jak się przekręcam w nocy, uważać, czy czasami znowu mi koc nie wystaje poza tarpa. Właściwie on nie wystaje, tylko dotyka tych gałązek, które tam są i są już mokre, także... No ale pogoda jest generalnie taka, że nie chce mi się nawet gadać. Pierwszy dzień takiego deszczu w zasadzie z prawdziwego zdarzenia. No ale to mnie nigdy nie napawa entuzjazmem. Tak jak mówiłem, mieszkam w chatce z kory. No i chatka z kory ogólnie jest wodoszczelna, dopóki nie zacznie padać deszcz. Wtedy przestaje być wodoszczelna. Podwiesiłem sobie więc w nocy, jak mi zaczęło kapać na nos, podwiesiłem sobie moją pałatkę. Ale z nią problem jest taki,
że ona też jest wodoszczelna, dopóki nie pada deszcz, a potem przestaje być. I po jakimś czasie znowu mi zaczęło kapać na nos przez pałatkę, bo to jest pałatka nieimpregnowana, albo impregnat już się dawno z niej wytarł. No i przez resztę nocy nakrywałem się po prostu kocem moim grubym tutaj. I ten gruby koc jest tak gruby, że mimo, że był mokry, to mi w środku było sucho, i było mi ciepło. Spałem w samej bieliźnie, przykryty, nawet nie owinięty tym grubym kocem. Powciskałem sobie wszystkie ubrania, które mam do siebie pod koc, żeby mi nie zamokły. No i było fajnie, tylko że nie wiadomo ile dni jeszcze będzie tak padało. Jak to zacznie się wszystko kumulować i ten koc z wilgotnego zrobi się mokrą, cieknącą szmatą, no to wtedy będę miał duży problem. W związku z czym dzisiaj będę musiał zrobić dwie rzeczy co najmniej. To znaczy uszczelnić chatkę od góry, podokładać więcej kory. No i wysuszyć koc jakoś przy ognisku. W momencie, kiedy nie będzie padało, rozwiesić go niedaleko ogniska, żeby trochę podsachł. Po deszczowej nocy postanowiło wyjść słońce. I całe szczęście. Czekaj, to taka straszacza na niedźwiedzi muszę wywiesić. Troszeczkę musiałem sobie boczki podrasować. Tu się okazuje, że te igiełki niespecjalnie zatrzymują wodę. One są dobre do wiatru, ale nie spodziewałem się, że będzie lało całą noc. Oczywiście to i tak jest tylko takie zabezpieczenie doraźne, bo cały tarp zabezpiecza przed deszczem, ale gdyby zacinało, no to robi się mniej przyjemnie. Listewki w moim schronieniu z kory, z martwej kory, łamałem tak mniej więcej na oko, na kolanie, żeby jak najszybciej sklecić konstrukcję. No i one odstają, jak widać, całkiem sporo ponad krokiew, główną belkę. I przez to jest mi bardzo trudno uszczelnić górę szałasu, obłożyć korą. Przycinanie ich to kupa roboty, bo trzeba najlepiej piłką teraz każdy dokładnie przyciąć, ale wydaje mi się, że będzie to mniej roboty i będzie skuteczniejsza, niż gdybym chciał teraz to wszystko jakoś korą obkładać dokładnie, więc zabiorę się za przycinanie małą piłką tych wszystkich małych patyków. W pełni regulowane zawieszenie, przesuwane po szynie, prowadnicy, suwnicy, w którą stronę zechcemy. I jeszcze w pełnej krasie ze wszystkimi naszymi naczyniami do gotowania. Chyba, że będzie padał wielkości kula armatna. Dziękuję bardzo. Lane kluski, No, powiedzmy. Wreszcie przestało padać. Wygląda na to, że wszystko jest suche.
Jestem bardzo zaskoczony, jak ten kawałek olejowanego płótna wytrzymuje te deszcze. Rafał jeszcze śpi w swojej korowej norce. Jak to zwykle bywa. Jakbym go tak zostawić samego sobie, to pewnie by spał lekko do 9. W tej chwili jest 7:05. Nie za bardzo widzę jakiekolwiek oznaki życia dochodzące z jego nory, z jego gawry. Będę go musiał zaraz obudzić, bo trzeba by coś zjeść. A nie chce mi się kolejny raz gotować. Rafał! Śpisz jeszcze? Śpisz jeszcze? Co tam? Idziesz na polowanie dzisiaj? No bo zaraz wychodzę, a co? Nie no, bo już jest 7. No wiem. No dobra. Jemy coś na śniadanie? No tylko ja już wiem chyba jak wrócę. Aha. A co jest na śniadanie? Placki tylko, tak? Właśnie nie wiem co wymyślić. Opierdoliłbym takich 12, jak żeśmy zjedli wtedy, tylko że na raz. Rafał chyba przed chwilą coś strzelił albo strzelił do czegoś. Słyszałem jeden strzał. Zobaczymy, czy przyjdzie. Nie wiem dokładnie gdzie jest, więc nie bardzo mogę mu pomóc. Poza tym jestem w trakcie robienia śniadania. Jak kura domowa. Ale zaraz też się wybieram na ryby. Chyba że strzelił jelenia, to wtedy nie będzie potrzeby. W każdym razie dzisiaj mamy na śniadanie kakaowe placki z jabłkiem smażone. Mój wynalazek. Przed chwilą wynalazłem. Może już coś takiego istnieje, ale ja nic na ten temat nie wiem.